Witamy serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś tu odwiedzam kolegę Roberta Bielak w jego gołębnikach lotowych. Pooglądamy Twoje gołąbki tutaj lotowe, młodzież. Także zapraszam widzów do oglądania. Tu jesteśmy w miejscowości, w oddziale Waksmund, tak. Obok Zakopanego, w górskim terenie. Przyjechałem kolegę odwiedzić i tutaj w wolierze możemy sobie zobaczyć, jakie tu Gołębie. Tu masz gołębie lotniki stare, tak? Stare to są samczyki, tak wyglądają. Aha. Tutaj ty lotujesz od niedawna, 2019 roku, nie? No zapisałem się w 2019, tak? W tym roku już fajny sukces, bo 9 w okręgu, 6 przewodnik, mistrz oddziału, lotniki, no myślę, znaczy w tym roku zrobiłeś 6 przodownika w okręgu, tak. W lotach gołębi młodych, tak. w GMP. GMP, zgadza się? No super wynik, czyli w okręgu Nowy Sącz. Byłem tutaj oceniać gołąbki. Powiem tak, w okręgu ładne gołębie tu mają koledzy, a tutaj są gołębie dorosłe, którymi jakby ty zaczynasz, bo jakby masz starymi latasz. Znaczy w 2019 miałeś pierwsze ptaki, więc tymi starymi to takie parę lat dopiero. To było takie, wiesz, no były te gołębie, no ale bez przesady, no to wiesz. Tu widzę, że masz gołębniki porobione, fajnie osiadkowane. Ładny wszystko... mają górski tutaj teren. Tylko dałem tak, jest siatka, jest podwójna siatka, jedna jest przeciw mocnemu wiatru, żeby po prostu... O, tu u was wiatry, bo to jest dość wysoko. Tu jest, wiesz, tu wieje, by im wiało, po prostu myślę, że mogłoby im to przeszkadzać, ornitoza, nie ornitoza, a więc mówię, mają tu wygodę. Lotujesz totalnym wdowieństwem. Tak. Syn ci pomaga, bo tu łapie nam... Nie no, bez syna to ja bym nic nie zrobił. Łapie nam gołębie i powiedz, co to za gołąbki tutaj to jest ma. Maszyna naprawdę, jest to z bulków gołębi. Przedtem też ci tam pokazałem właśnie z bulka oryginalnego. Tu jest dziecko, samczyk, naprawdę 2023 tutaj gołąbek. Jeszcze tutaj lotowałem akurat w oddziale w Rawie Wyżnej, ale później przepisałem się, ale mówię, tu jest akurat samczyk, no myślę, że budowę ma... Widać upierzenie i plecka, no przepięknie. Przepięknie to wygląda. To są twoje lotniki. Ty powiedz, ty po lotnikach jesienią jak prowadzisz gołąbki? Na jesień pozwala im jeszcze wychować młode? Gołębiom? W tym roku nie. Teraz samczyki na razie są na wolierze. Aha, trzymasz ich na wolierach, nie w środku? Cały czas. Dlaczego? Dlatego, że obok gołębniku mam gołębie roczne. I chodzi o to, że jakbym te stare miał w tym gołębniku, jakbym puścił młode, to pewnie by te stare, po prostu te młode, no byłaby walka nie z tej ziemi. A jeżeli ja je tutaj przytrzymię, troszeczkę zapomną o tych celach, to już będzie troszeczkę, będzie więcej elastyczności i puszczę sobie tu roczne i tam roczne i one będą obierać wtedy cele. Tak, ty najpierw roczniakom dajesz się przysposobić, a potem tam puścisz stare na swoje cele. Co to za szpaka tam masz kolorowego? To jest ten biały? Biały, no. Tak, dostałem od kolegi Wieśka Waksmund, którego serdecznie pozdrawiam. Dał mi, pożyczył mi samczyka i po tym miałem samiczkę, z tej samiczki sobie uchowałem tego młodego, nie? Wasz oddział jest duży? Jaki macie oddział liczny? Pod 100 osób, tak? Około 100, tak. A zaczynacie, ile tam gołębi idzie na loty? Powiem tak, ja pierwszy raz na młode, no to leciało tam koło 2000, ponad 2000 gołębi. No tu górski teren, tu potem ale Zakopane. Duży oddział jest. Ja mam duży rozbieżność jest, bo na ostatnich gołębnikach jest około 35 minut mają tam ci do lotu. Czyli około 40 km. 35 minut To mają. 40 km, jeśli jest 1200, no to około 35 minut, 40 km. Tak, no, tak to jakby... Mają, także ja tu akurat jestem tak z boku trochę, ale ja tym się nie przejmuję, że z boku, bo... Jak są dobre ptaki, to swoją robotę... Samczyk 855, jak się nie mylę. Tak, 855 to jest samczyk, petarda. Ten samiec zawsze idzie jako młody, szedł do typowania, super siadał, jako roczny do typowania, jako dwulatek do typowania. Z pierwszego lotu u mnie drugi, z trzeciego lotu trzeci, z czwartego lotu szósty. Z jakich to jest ptaków? To jest gołąb z tego, ja mam samczyka kupiłem od kolegi takiego Stanisława Bobka, on mi sprzedał, z Czarnego Dunajca, prezes. To wasze tak. tereny. Tak, i właśnie sprzedał mi takiego szymla i z tego szymelka mi się tutaj
A ten samiec był, z tego co wiem, od Bittnera. Od Arka Bittera. Od Arka Bittera. Z tych Vandenabele czy z Ludoklasensów? Nie. Jeszcze z innych, kurczę. O, Arek ma tam dużo linii, to może jeszcze z czegoś innego. Tak. I potem już w krzyżówce na waszych terenach. A, z Van Loonów, z ciemnego Van Loona, on miał takiego ciemnego. Mam z 2013 ident patent. Dokładnie tam miał z Van Loona takiego ciemnego, tam kiedyś na stronie. Jest ten biały, co mówiłeś. Ulubiony od syna? A synek lubi takie białe gołębie. Lubisz białe, kolorowe? O, jak wszystkie dzieci. Pokażę ci jeszcze samiczki, przejdziemy. Idziemy do samiczek. Myślę, Tak, że... tutaj jesteśmy w przedziale samiczek, czyli one tu cały czas na tej wolierce Tak. przed gołębnikami siedzą. Tu mają siodełka, pojnik, tu jak widać mają widok na góry. Co prawda też was śniegiem, temperatura jest wyjątkowo ciepła, więc nawet tu u was śniegu nie ma. Krzysiu, to ci pokażę samicę. Tak, to jest czerwona, piękny kolor. To jest moja faworytka, która w tym roku naprawdę pokazała swoją wartość. Gołębia. Ja myślę, że budowa... To jest z tych samic jedna z swoich ulubienic. Tak. 42,77. Tak. Jest to moja ulubienica. Samicę pożyczył mi kolega Wiesiek, a samczyk to jest ten bulk, co prezentowałeś go przedtem, ten płowy. Czyli to jest po bulku. To jest po bulku, a jego matka, to była 13 w Polsce, od Wieśka, pożyczył mi. I powiem ci tak, w tym roku jak leciała, nie trening, czy trening był z 150 km, czy trening był z 50 km, czy był pierwszy lot, czy był drugi lot, pierwsza na gołębi. Zawsze wyprzedzała. Tylko wiesz co ma? To ma w sobie, że ona jak przylatuje 30 sekund 30 do minuty musi sobie odpocząć, ale po prostu cała dycha aż, daje wszystko z siebie. Czyli czyli ma coś w tych sprinterskich gołębi zyskała, że idzie na maksa. Powiem ci, że aż to było pierwszy lot, siadałem. Bo to mówią, że te gołębie mają super orientację i ona to przeodziedziczyła po ojcu, pewnie z tych bulków, że po prostu zasuwa do domu, jak mówisz, z tych sprinterskich, bo wywózki są na sprinterskim dystansie. Ale wiesz, i ona, że ci siadała pierwsza, nie? Ja miałem 130 gołębi starych, wywiozłem je na 150 km prosto. A ona siada pierwsza. Ona pierwsza. Przed wszystkimi. Przed wszystkim. Przychodzi lot konkursowy, na którym mi się niestety nie odbiły gołębie, bo tam z zegarem takie wyszły mi troszeczkę cyrki, ale już nie ma co roztrząsać. Przychodzi pierwsza, drugi lot pierwsza, trzeci lot pierwsza. Na czwartym locie samiec się zgubił, jakbyś ręką odciął. Już przestała. No bo ty parę tych bulków masz oryginałów, nie? Bo ja tylko połowy i 5 to są... Ja mam wnuczkę, tak samo mam wnuczkę Rosity mam, także z Bolta mam. Czyli faktycznie te sprinterskie tu możliwości te gołąbki pokazują. Piękny czerwony kolor, ja też lubię czerwone. A to jest samica, co wspomniałem przedtem, 2508, samiczka. Ona była połączona na New Laurata. Tu wspomniałem, że mam dwoje dzieci. Tak. I to jest samica tak samo, która myślę, że robi robotę. Tam na drugiej części filmu będą pokazane rodowody i te gołąbki. To masz oryginały. To jest oryginalny New Laureat kupiony na pipie, po dziecku, tak? Nie, to jest akurat u mnie uchowana samiczka. Ona jest u ciebie, ale tak. Po tym, co kupiłeś jej ojca. I ten New Laureat był połączony z nią, z tą samicą. Aha, z nią był połączony. Tą lotniczką moją. A rozumiem. Tak. I mówię, To co mówiłeś, że ty swoje te gołębie kupione na pipie, czy te słynne różnych linii łączysz ze swoimi lotnikami. To była właśnie... Powiem ci, że połączyły się i samicami tak wyszła, że w tamtym roku nie była typowana, żałuję, a w tym roku ci mówię, Ale ładna samiczka, widać super upierzona, a ta połowa, właśnie patrzyłem na nią na ziemi. To jest petarda. I co, to też z bulków? Tak. Jej ojciec nazwany u mnie z krawatką. On ma krawatkę całą. Patrz. Co jej ojciec to jest oryginał bulk. To masz, a to masz też łączenie bulka na swoje, tak? Tak. I takie ci, żeby to w tych terenach sobie radziło, to w ten sposób jakby... I powiem ci tak, siadałami u mnie tak samo. Jakbyś zaczął się lot, w 8 gołębiach zawsze ona pierwsza. Na 500 ją przycisnęło, mówię, kurde, ale zwaliłem sprawę.
Zachodzę, nie było w jeden dzień, drugi dzień, po tygodniu czasu samica wróciła z tipesem, ze wszystkim. A, czyli ewidentnie jednak to są gołębie sprinterskie, ten sprint im najlepiej mówią, wychodzi. że no, że 500 to 500 była i tydzień i przyszła. No tak, dała radę. I nie weszła. I powiem naprawdę uparta. Ale też piękna samiczka, bardzo przepiękna jest. O, tutaj. To masz z Golden Prince'a, tak? Tak. Golden Prince'a 4400. No też masz zakupione gołębie z linii Golden Prince'a, tam i na Pipie, nie? Tak, i 2021 rok. Ty masz córkę Golden Prince'a, nie? Wnuczkę mam. Tak samo. Wnuczkę, później inbreda mam. Jest ich tam chyba ze 3-5 gołębi. A co najlepsze, po tej Golden Prince'ie ta samica, nie? To takiego pecha trochę mam. W ciągu 3 lat uchowałem tylko jednego samczyka i mam go. I tego samczyka wywodzi się, zgadnij, ojciec, to jest dziecko 1009 Pranken. Ojciec. Aha. Czyli myślę, że połączenie, a jakbym ci go pokazał, to ten patent samica. No ta wielkość ma, to są takie drobniejsze gołąbki, upierzone, to już widać po niej piska koło oka, Tak. identycznie, no, ale jest nadzieja na przyszłość, fajne oczy mają te gołębie, widać oczko ma piękne, słońca co prawda nie ma, nie będzie widać na kamerze, ale na żywo widać, że fajny pierścień i ładny gołąbek. Samiczka, też wszystko po, co te są. Puderek, wszystko. No myślę, że zdrowotność widać po gołębiach, że nie ma tu. No, pyłek, wszystko, tutaj w wolierce sobie fajnie im tu jest. Kiedy będziesz parował gołębie lotowe? Jak to będziesz prowadził? Kiedy planujesz? No, obiecałeś pomóc, no to nie wiem kiedy. Aha, że tak powiem, mamy ustalić. Nie no, ja dobra. chciałem to właśnie publicznie, wiesz, żeby było i wtedy przynajmniej cię złapię za słowo i Aha. powiesz tak, że aha, no dobrze. Takie buty. Nie no, żartuję, jakoś się tam dogadamy, a w sensie, wiesz co, ja powiem ci szczerze tak, ja myślę, że w tamtym roku w granicach lutego puszczałem w pary i teraz też chyba tak puszczam. Czy trzeba obgadać jaki plan jest, czy lecieć cały program, czy pół programu, czy chować młode na wiosnę, nie? Tak, bo to się trzeba zastanowić, dokładnie, nie? A szczerze ci powiem, nadal nie wiem, tak jak wspomniałem ci, że czy polecę po prostu Samczykami czy samiczkami? Czy samicami, bo widzisz, tamta samiczka jest tutaj, nie wiem... Czy lecieć klasykiem, czy totalem, czy lecieć samiczkami samymi, czy samczykami samymi? Tak, czy ogółem... Szkoda ci samiczek zostawić w domu, bo twoja ulubienica jedna, druga. Z drugiej strony się tu uzbiera takich z 5 samic. Z drugiej strony szkoda samczyki i nie wiesz, tak myślisz nad tym. No myślę dlatego, tylko że wiesz, ograniczamy wszystko ten czas pracy, tak, no bo ja to zawsze jestem tego zdania, jak coś robić, to robić to na poziomie, robić to z efektem. Tak, tak. A nie, że ja po prostu wsadzę gołębie i przyjdę na drukowanie zegarów i złapię 20% do konkursu albo 15%. No ja wiem, że się zdarzą takie loty, bo się zdarzą, tak, ale nie notorycznie, tak? No, ptaki rozpłodowe, tu te potomkowie co są, bo tu są i z Marcina Bochynka gołębi, z lotników, co mają komplety 13×13, 14, także tych lotników, które tam gdzieś posprowadzałeś, zakupiłeś, plus gołębie z Pipy, czy indywidualnie sprowadzane, no Van de Hide, Battenburg, New Laureat, takich tych gołąbków, także to tam można zobaczyć taki skrót na drugim filmiku. Także tutaj siedzą samiczki, niech sobie odpoczywają. Oglądamy gołębie, a Tymek w tym czasie szpachelka i sprząta. Także pomocnik pełną parą. Tutaj gołębnik odpoczywa, bo gołąbki przebywają na wolierach, a tu gołębnik czeka na sezon rozpłodowy. Masz to w takim stylu, jak powiem ci u Marka Trzaski, jak byłem, to on też ma takie przedziały i te gołąbki tam się u niego fajnie czują. Tu krata, także widzę, że masz to. To jest gołębnik lotowy tutaj, ja tak? Gołębnik lotowy, mam takie większe cele, dlatego się zastanawiam, że po prostu lecieć tylko samicami, bo wiesz co, no mogę sobie tą samiczkę, wiesz, zamknąć, samiczka sobie będzie tutaj, wiesz o co, i to sobie przesuwam, bo to mam wszystko na magnesie zrobione. Ale ty ją chcesz zamknąć kiedy tam? Nie no, na czas przylotu tylko. Znaczy to lecieć samczykami, żeby samiczki Daję zamknąć. przykład, nie, że jeżeli albo na przykład lecę samiczkami, no to samce zamykam, no nie? Tak, żeby tak. one po prostu były tutaj, czy chodzi mi o trening, że jak masz trening, żeby już nie trzeba było drugi raz łapać, nie wiem, wpuszczasz sobie samce, karmisz, każdy samiec sobie zajmuje cel, zamykasz go, a samice pojechały na trening. Tak. Czyli te samce czekają, przylatuje, wiesz, samiczka i one się widzą,
Ale się wiesz o co chodzi, że jest to tak chcieć, a nie móc, no. Ty karmisz indywidualnie? Tak, Bo tu widzę... wszystko indywidualnie, no zakurzone, bo Ale tak ty wszystkie gołębie karmisz indywidualnie. Wszystko i to jest porcelanka, wszystko łyżeczkuję, no łyżeczkuję, bo powiem tak. Znaczy karmisz łyżką, ale na krótko, czy Karmię łyżką na oko. karmisz łyżką na oko? No, czyli Jak widzisz, że jest ksiądz głodny- to łyżka, a oko to waga. A, w ten sposób. Czyli jak jest głodny, to dokładasz, nie, że tam Nie, to no w sensie tak, oczywiście, jeżeli jest. nie bierzesz tego na wagę, tylko na oko widzisz, ma dość i... Jeżeli, wiesz, przejdę sobie na przykład tak jak karmię i przechodzę w ciągu 15 minut. Jak jest zjedzone, tylko to jest w zależności, czy się te gołębie widziały, czy się one nie widziały, bo wiadomo, że apetyt, jeżeli Wtedy są nerwowe bardziej, nie? bardziej są nerwowe, ale jak ja widzę w tygodniu tam środa, czwartek, patrzę, że gołąb w ciągu tam 10 minut, bo jemu nie trzeba więcej, zjedzone jest, to może mu coś tam dołożę, ale rano, ale wieczór już nie, tylko rano na przykład, bo przyjdzie wieczór, on to wylata. Mhm. No. W ten sposób. Okej, to Czyli- tu są samczyki, Tak, tu a, mamy a samiczki są... obok zaraz tam mamy ten. Tu jest to fajnie. Tam są z przodu te wolierki, w których one obecnie siedzą. Tak, A tu tu... mamy wlot i tu- sobie, tutaj mamy wlocik, co te są. Tu sobie A, tak to masz zamykam. ogarnięte. Tak, tu mam antenę i gołąbki sobie. I one korytarzem wchodzą gdzie chcą. Dokładnie, one są. A tutaj jest przedział, rozumiem, samiczki są, tu jest woliera samiczek, Tak, a samiczki są tam, tak? tak. I jak otworzysz sobie teraz tu z boku, pociąg sobie tutaj, czekaj, już ci pomogę. A, po mnie. I tutaj mają samiczki. A, Też akurat i wszystko. tu samiczki też to odpoczywa. No i tu jest regał dla samiczek. Tak, zgadza się, tutaj mamy akurat, co te są. Na początku ja to zrobiłem, jeszcze wiesz co, że one się same zamykały tutaj, nie? Tak. No, ale później... Samozamykające to zrobiłeś, tak? to są samozamykające, tu sobie odblokowujesz, pyk Aha, taki patent. i pyk. I samiczka sobie, wiesz, tak samo tu A i one są automatycznie zamknięte. dajesz tam jedzenie, on skakuje, tylko tu musisz odblokować, sorry, i pyk, i się zamyka, nie? Ale powiedz mi, te cele to kupiłeś? Gościu mi robił stolarz, sam se to wymyśliłem, no i stolarz mi to robił, tak jak tamte. To Aha. wszystko jest, wiesz, sosna, drewno, Czyli to jest jakby patent indywidualny. indywidualny. To nie są kupne, tylko po prostu No, na... wiesz, zleciłem, wyrysowałem, no i tylko tu są Tak blokujesz. rozumiem. Hehe, fajne. No, takie wiesz, no taki pomysł zrobiłem, tu jest około 170 miejsc, tylko wiadomo, ja tu mam samiczek maksymalnie pod 80, pod 90, No. czyli wiesz, te samice sobie same wybierają wszystko, nie? Tak. Jedna sobie siedzi na dole, druga sobie siedzi na górze i Jedynie przed oblotem, one tu pokarmione są. Aha, ty ich karmiłeś w tych celkach, tak? Karmiłem, Ty im tam bardzo. dajesz jeść, Tak. a woda? wodę dawałem wspólnie tutaj. A to one jak... Aha, to one zjadły na wodę No, i z powrotem wiesz, wskakiwały. Tak, i w sensie, w zależności jak jeszcze robiłem, bo nieraz było tak, że najpierw się nawet napiły, wiesz, po oblocie były, napiły się i poszły jeść. Mhm. No, to zależności to było, nie? To... Rozumiem cię, także widzę, no fajny patent, powiem. No, tylko tak ci mówię, ja to zrobiłem chyba na 2 loty, a później już mówię, że to jest za dużo roboty, bo tak ci mówię, zacząłem dawać tu wodę, najpierw zacząłem tam dawać wodę. Ale wiesz, dawaj wodę, dawaj jedzenie, to naprawdę wiesz, w 90 miejscach, bo miałem samiczek pod 100, co ten, no to jest dużo roboty. No właśnie. Dawałem pojnik tutaj, to wiesz, to za dużo kombinacji, dlatego mówię, najprościej wyzamykałem, siedziały sobie, tak jak w tym roku, siedziały sobie tylko w tym i jest spokój, nie? O, Tymek już z klatką, z gołębiami, które będziemy potem mogli zobaczyć, gołąbki przejrzymy, rozpłodowe. Tymek już, widzę, nałapał klatkę z gołębiami i ciągnie do pooglądania, bo masz trochę późniaków do sprzedania, nie? Jakichś takich po swoich rozpłodowych gołębiach. Też będzie można do ciebie dzwonić. Jak najbardziej. A żeby dzwonić, musisz numer podać. Oczywiście, jak najbardziej podaję numer 607 385 917. Jakbym czasami nie było kontaktu, nie odebrałem telefonu, proszę napisać wiadomość, że dzwoni Państwo w sprawie gołębi, czy ten, to jak najbardziej oddzwonię lub odpiszę. Na pewno się skontaktujemy, bo tak jak wspomniałem, mamy tych gołąbków dosyć dużo do sprzedania. Ty chcesz coś sprzedać z gołębi też przelotowanych młodych, nie? Też mam około 60 gołębi, które zrobiły program, ale to konkretny program, bo u mnie nie ma czegoś takiego, że... No i tak jak wspomniałeś, zrobiłeś z nimi 9. miejsce w okręgu, nie? Tą drużyną, tylko masz ich za dużo, bo jeszcze masz starych gołębi ileś No ja i po prostu część drużyny tych młodych odsprzedasz, Zgadza się. żeby zostało do lotowania
po prostu to, żeby się tu zmieściło, żeby z tą pracą się z tym Powiem ogarnąć. tak, myślę, że to parowanie w tym roku było naprawdę super, bo zostało bardzo dużo gołębi, bardzo fajnie wylatały. Nie było praktycznie odpadu, bo tak to mogę powiedzieć, a naprawdę u mnie gołębi nie ma czegoś takiego, że gołąb za rodziców dałem 60 czy 70 tysięcy i ten gołąb ma być dmuchany, chuchany, tylko przychodzi trening, to ma być trening. I nie ma, czy to jest trening w pół do 7 wieczór, czy to jest o 18, gołębie poszły i gołębie miały się zlecieć. Nieraz się zlatywały 2-3 dni, ale się zleciały. Dlatego u mnie nie ma czegoś takiego, że będę chuchał, dmuchał, bo ja potrzebuję, żeby te gołębie naprawdę robiły robotę, a nie trzymać te gołębie. I dlatego mam rodzeństwo tych gołębi oraz te gołębie, które są przelotowane. I z tego co rozumiem, jak masz na przykład 3 z gniazda, czy 4, to tam 1 czy 2 udostępnisz, Tak. żeby po prostu zostało z tej krwi, co ci więcej Tak. zostało tych sztuk z gniazda, Tak. to tam po 1 czy Są, 2 sztuki dokładnie. do odstąpienia będą. Tam Tak. są i zraz takich tych twoich rozpłodowych Nie, i to bulków, tam jest pitbulli, super, bo z Marcina Bochenka troszkę Marcina gołąbków. Błęka jest bardzo dużo. Z tych lotników, co ja nakupiłem, to jest bardzo dużo dzieci. Bo tak jak mówię, uhodowałem sobie część do lotu, później mam swoich samiczek po moich rozpłodowcach, które mam tam z 80 samic i te tam nie wiem 40 samic dałem tym lotnikom, żeby po prostu te lotniki z tymi samiczkami, znowu tam 3-4 młode wychowałem, bo naprawdę w tym roku był, tak mówię, owocny rok. Co do młodych, chowały się bardzo dobrze, więc tych młodych troszeczkę jest. A tak jak wspomniałem, ja mam tylko na 85 cel mam, więc swoich mam 60 samców czy 50, to mogę dołożyć ewentualnie około 40-50 w zależności, bo może coś tam wycofię. Dołożę sobie roczniaków. I resztę Czyli mi masz zostanie. miejsce na ile rocznych? Na 90 rocznych Nie, masz... no w sensie mam na lotowym, na stare gołębie mamy cel, mam około, tam jest 86 albo pod 90. Czyli mam tam cel. możesz tylko pewną grupę samczyków, no a tu pewną grupę samiczek, no i reszta nie ma gdzie co z nią Dokładnie, zrobić. A przecież no nie będę je trzymał, niech się ktoś pocieszy tym, bo to są gołębie, jeszcze raz mówię, przelotowane. 10 konkretnych treningów, co u mnie były i na 150 i na 130 i No i podwiat, wynik zrobiły na skalę oddziału, na skalę okręgu, nie? I No co bo zaznaczę, u mnie gołębie nie były głodzone, u mnie były na całym karmniku, czyli ja nie patrzyłem na to, że gołąb ma być na gwizd, dostał co dostał lekką karmę, ale dosyta dostawał karmę, więc te gołębie miały siłę przylecieć, nieraz był lot, no w ciągu godziny maksymalnie ja miałem komplet gołębi w domu. tak, no To czego tu więcej chcieć? i oprócz tego masz jeszcze parę późniaków po tych swoich rozpłodowcach, to już były nielotowane, czyli jeszcze rodzeństwo nielotowane tych gołębi, Tak, ale po tych, pełne rodzeństwo. po tych twoich najcenniejszych gołębiach, co kupiłeś, no wiadomo, wychowały na jesień jeszcze tam gmódki i też tam na filmie będą pokazane. Pójdziemy zobaczyć te Oczywiście, twoje jak przelotowane najbardziej. młode? Oczywiście. Jesteśmy w przedziale, tu są młode lotowane, tak? Tak, Czyli te młódki, które w tym sezonie są, a widzę, ładnie się świecą. Widzę, malowane też masz, malowałeś tą farbą? Jak ci się to zdaje No egzamin? wiesz co, no dość nawet, powiem ci, nie narzekam. Fajnie się tutaj pokazuje. Bo różne są opinie na ten temat. Tu widzę, że masz w tych wolierach takie zraszacze jeszcze na górze. Tak. To masz do kąpania, puszczasz wodę i one tak jakby się kąpią jakby na deszczu, tak? Tak. No i tutaj masz gołąbki przelotowane i jak powiedziałeś, z tych gołębi przelotowanych, tam gdzie masz więcej spary, to no, udostępnisz do nabycia po prostu, a jak w związku z tym, że tak powiem, problemy są z wysyłką, to ty jak będzie kilka tych się osób nazbiera, po prostu, znaczy wysyłkę zorganizujesz, nie? Wysyłka będzie możliwa, ogarnięta, tam koszty przesyłki, wiadomo, żeby kierowcy paliwo zapłacić, ale nie ma się co bać, że nie będą te gołąbki dostarczone, Nie. bo tutaj jakby zorganizujesz transport, no i będzie do rozwiezienia kilka gołąbków, masz transport, samochód i pojedzie, piękne oczy, i pojedzie transport w teren. Także tu są te ptaki, te płowki to z bulków? Głowę tak. Płowę tak. Tak, głowę tak. To są gołębie. Wszystko to jest z tych gołębi. To ten. Przelotowane. Jak mówisz, no za dużo się nie zgubiło, prawie nic na tych wszystkich lotach. Miałeś sezon udany. Tu jest ten. New Laurata, dziecko. New Laureata. O, 100%. Znaczy wnuk oryginalnego New Laureata, bo ty masz syna kupionego na Pipie. Na Pipie, a to wygląda identycznie. I ten patent, patrz, wszystko.
To jest 100%, bo mam jedno dziecko dałem do lotu, jedno jest. Aha, jednego masz. Jako w sensie, wiesz, bo część dałem do rozpłodu sobie, bo mi szkoda było, a uchowałem po takiej lotniczej. Znaczy, czyli zakładam, że jakbyś miał do odstąpienia z dniu laureata, to z tych nielotowanych raczej, nie? Bo tego do siebie, żeby go na lotach testować, nie? No bo... W sensie ma no jeden konkurs, no bo wiesz... Ale to długodystansowy, nie? Tak, dlatego wiesz, ja nie mówię, że... Dlatego jak to wie... Ale jest identyczny jak ojciec. Tak. Identyczny jak ojciec. Ojca tam można na drugim filmie zobaczyć. Ale powiem ci tak, zawsze sobie przychodził, równo sobie siada go, ale wiesz, no 200 km na takiego gołębia, a podał się na ojca, no to jak będzie 500, 700 czy... Matka była z czego? Matka była lotniczka. Czyli tak twoja zasada, że do tych kupionych twoje własne gołębie dołożone, lotniki. Była i jednego mówię, co gołąbka, tak, jednego był i jeden został, no to myślę i dwa sobie dałem do tego, do rozpłodu. Do rozpłodu po tym samcu. Po tym samcu. No to już taka gołąbków wyższa półka. Jak ktoś wie, ile kosztuje na pipie dziecko dniu laureata, no to tak powiem, tu piękna ciemny. Ciemny gołąb. To z czego się wywodzi? Wiesz co, też mam od takiego kolegi, on jest z Rabki, on mi tam właśnie pożyczył też samczyka takiego z Werkamena. To z tych Werkamenów? Z Werkamenów, tak? No. Aha. Okej. Także widać tutaj, i ty ich tu trzymasz na wolierce, tak? Na wolierce. Tak samo samiczka. Też trochę spokoju, bo gołębników nie trzeba sprzątać, trochę też ulga, nie? Powiem ci szczerze, tak teraz, no bo ja te kościoły teraz z Unii oddaję, więc ten pracownik, co mi tu sprzątał codziennie praktycznie, nie ma go 2 tygodnie, no i to jeszcze nie było sprzątane 2 tygodnie, ale ja się tym nie przejmuję, bo tak mówię. Teraz od poniedziałku przychodzi i będzie wszystko, wiesz, dezynfekcja, czyszczenie, to mówię, to takie 2 tygodnie w ciągu roku, to się nic nie stanie, że... No i potem jak będą gołąbki zamówione, to też jakiś twój kolega lub pracownik ewentualnie z nimi pojedzie i je rozwiezie, tam za cenę paliwa, żeby po prostu się to wróciło, ale oczywiście też można przyjechać osobiście, rozumiem, jakby ktoś chciał umówić się jak z tobą i też odebrać osobiście, ale żeby się ktoś, bo to dzisiaj jest tak, że wszyscy chcą do domu dostawę, to jest to jak najbardziej popierzone, widać. To jest bochenków jakiś? To wiesz co, bo takie umaszczenie ma... Może 278, coś z tego będzie. No, ciężko wszystkie młode pamiętać. Tam taki piersiaty niebieski, jeden, drugi, widzę samole, jak byki, tu te pierwsze na ziemi. Jeden, drugi. Ten płowy to kitel oczywiście. Płowy kitel. No, także wiesz to. Także tu jest ekipa. Masz samiczkę też, bardzo ładna samica. Czekaj, co to za numer? 58, typowanych samica szła. A, kojarzę, że ty była typowana. No bo 58 to ja miałem takie... Akurat się trafiło, że tylko miałem 2 numery wyższe, czyli 166, to było to, co wspomniałem, 166 to było dziecko tego 20-20 od Marcina Bochenka, no to super lotnik mi wyszedł z tego, no i 58, 55, 13, 11 po prostu te gołębie idą, nie? A, wiem, tu od Bochenka masz z Pawła Mędrysy też tu są gołąbki, bo kupiłeś nawet dziecko Olimpijczyka 79, także tu są wnuki Olimpijczyka od Pawła Mędrysy. Mówili mi tak, że jak gołębie dam na wolierę, to że się mistrzynią. Nie. Tylko wiesz, ja mam podwójną siatkę i widziałeś, ja mam taką plantekę jeszcze. Tak. Dlatego, żeby troszeczkę tego cienia zrobić, żeby nie było tego światła. Wiem, że to wygląda jak wygląda, ale mi chodzi o jakość gołębi. Aha. Bo to wiesz... To zakładać, że one się przy tym lepiej pierzą. Lepiej się pierzą, są spokojne, wiesz, i... No tu za tą siatką, tak powiem, mają spokój, drapieżniki i to jest samiczka chyba, tak. Nie? No. Także widać tutaj, no materiału jest sporo, to już trzeba indywidualnie, bo wszystkich nie będziemy łapać. Tu masz siwkę, taka siwka tu siedzi na ziemi, tam uciekła. Tu też jest, tu masz nakrapianą samiczkę. Siódemeczka jest. Siódemka jest też. Wiesz czego to jest 7? Z czego? Z Węstry razy 20-20. Z tej samiczki Węstry? Tak, to jest jej córka. Aha. To jest córka. Franco. Czyli ta lotowana z tej, ta samica. Czyli ojciec to... 20-20. 20-20, a Węstra samiczka, co kupiłeś. Co tam to jest córka.
Także no, gołębie fajne, zapraszamy, ładnie. zabezpieczone, zapraszamy do kontaktu, czyli część z tych gołębi rodzeństwa tutaj można sobie... Oczywiście tu jest, mówię, dzwonić i jak najbardziej. Ładne oczy, tu widać, że ładne oko ma. Takie wybarwione, widać to. 227. Znaczy geny tych rodziców są potężne, więc coś w tych dzieciach tu... Krzyśku, słuchaj, no tu są ja to mówię. Geny są potężne w tym gołębniku twoim rozpłodowym. Tak. Tylko to odpowiednio wykorzystać, mieć odpowiedni czas. Myślę, że naprawdę to parowanie, co było w tym roku, to chyba będzie najlepsze parowanie. No mówię, no 280 parę gołębi poszło na spis, 283 czy tam 5, 270 parę gołębi, tylko 6 coś zgubiłem. No zgubiłem, nie zgubiłem, bo 2 zostawiłem w domu, coś tam bez szydłem było, ale około 5 gołębi. 10 konkretnych treningów. To nawet był trening ze 150 km w linii prostej. Tak. No to myślę, że to już nie przypadek. Dokładnie, także serdecznie tutaj polecamy do kontaktu, zapraszamy, telefon jest podany, więc pozdrawiamy wszystkich serdecznie, dobry lot. Dobry lot.